chcesz zacząć. Wiesz dokładnie, co powinieneś zrobić. Napisać tego maila, rozpocząć ten projekt, wysłać to podanie, zadzwonić. To leży przed tobą, jasne i wyraźne, ale nie możesz. Gapisz się na to. Myśli ci się rozmazują, ciało czujesz ciężkie i nie robisz nic. Zamiast tego scrollujesz. Nagle sprzątasz kuchnię, sortujesz rzeczy, które nie są ważne. Wszystko, tylko nie to jedno. Godziny mijają, dzień się kończy i nie zacząłeś. Znowu nie. Wstyd rośnie. Myślisz, dlaczego taki jestem? Dlaczego nie mogę zrobić nawet pierwszego kroku? Ale oto prawda. Nie jesteś leniwy. Nie jesteś słaby. Jesteś w stanie zamrożenia. I to jest coś zupełnie innego. Witaj w Psyche Wyjaśnia. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego niektórzy ludzie nie mogą zacząć. Nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że ich układ nerwowy utknął w stanie paraliżu. Jeśli te treści ci pomagają, zasubskrybuj nasz kanał po materiały, które prowadzą cię do lepszego zrozumienia siebie. Porozmawiajmy o prokrastynacji, ale nie o tej, gdy po prostu nie masz ochoty. O tej, gdy desperacko chcesz zacząć i mimo to nie możesz, gdy twoje ciało odmawia. Gdy każda próba zrobienia pierwszego kroku czuje się jak bieganie w ścianę, to nie jest lenistwo. To jest zamrożenie. Jedna z 4 reakcji traumatycznych. Pozostałe 3 to walka, ucieczka i uległość. Ale zamrożenie jest najbardziej podstępne, bo wygląda jak brak dyscypliny, jak brak motywacji, jak porażka. Ale w rzeczywistości to tryb przetrwania. Psychiatra Stephen Porges wyjaśnia to w swojej teorii poliwagalnej. Kiedy twój układ nerwowy postrzega zagrożenie i ani walka, ani ucieczka nie są możliwe, aktywuje się grzbietowy nerw błędny. To ta część twojego układu przywspółczulnego, która odpowiada za wyłączenie. Twoje ciało się wyłącza, energia spada, czujesz się sparaliżowany. Nieświadomie, ale automatycznie. Twój mózg mówi, to zadanie jest za duże, nie wiem gdzie zacząć. Mogę ponieść porażkę i dlatego nie robi nic. Zamiera. Dlaczego zaczynanie staje się zagrożeniem? Bo zaczynanie oznacza, że się eksponujesz. Pokazujesz, co potrafisz lub czego może nie potrafisz. Ryzykujesz porażkę. Ryzykujesz, że nie będziesz wystarczająco dobry. Ryzykujesz krytykę, odrzucenie, niepowodzenie. A jeśli jako dziecko nauczyłeś się, że błędy są niebezpieczne, że porażka oznacza odrzucenie, że jesteś wartościowy tylko wtedy, gdy jesteś perfekcyjny, wtedy zaczynanie jest egzystencjalnie zagrażające. Nie racjonalnie, ale cieleśnie. Wyobraź sobie, że masz napisać ważnego maila. Proste zadanie. Ale w twojej głowie zaczyna się wewnętrzna wojna. Co jeśli źle to sformułuję? Co jeśli pomyślą, że jestem niekompetentny? Co jeśli popełnię błąd? Co jeśli? I z każdym pytaniem zadanie staje się większe, cięższe, bardziej zagrażające. Aż czuje się jak góra. I twój układ nerwowy mówi, to za dużo, nie dam rady. I wchodzisz w zamrożenie. Perfekcjonizm jest często wyzwalaczem. Niezdrowe pragnienie, żeby coś zrobić dobrze, ale głęboko zakorzeniony strach przed byciem niewystarczająco dobrym. Przekonanie, jeśli nie zrobię tego perfekcyjnie, jestem bezwartościowy. A ponieważ perfekcja jest niemożliwa, w ogóle nie zaczynasz. Bo dopóki nie zaczynasz, nie możesz ponieść porażki. Dopóki zadanie jest niewykonane, pozostaje możliwość, że mógłbyś to zrobić perfekcyjnie. Ale gdy tylko zaczniesz, iluzja może się rozpaść. I to jest największy strach. Oto coś ważnego. Są 2 formy zamrożenia przy zaczynaniu. Pierwsza. Chcesz zacząć. Czujesz presję. Wiesz, że powinieneś to zrobić, ale twoje ciało nie reaguje. Ręce się nie ruszają. Myśli krążą, ale nie przechodzisz do działania. Jesteś uwięziony między chceniem a niemożnością. To zamrożenie ze świadomością. Druga forma jest głębsza. Nie czujesz już nic. Żadnej pilności, żadnej motywacji, nawet poczucia winy. To tak, jakby zadanie było za grubą szklaną szybą. Widzisz je, ale cię nie dotyka. Jesteś całkowicie odcięty. To dysocjacja, kompletne wyłączenie. Twój grzbietowy nerw błędny wyłączył cię tak bardzo, że nawet strach zamilkł. I to jest często jeszcze bardziej niebezpieczne. Bo bez presji nie ma napędu. Zadanie zostaje. Dni, tygodnie, miesiące. Dlaczego tak się dzieje? Często dlatego, że zadanie wydaje się za duże. Nie obiektywnie, ale dla twojego rozregulowanego układu nerwowego. Dla uregulowanego układu nerwowego zaczynanie to proces. Krok. Pierwszy, krok drugi, krok trzeci. Ale dla rozregulowanego układu nerwowego wszystko zlewa się w jeden gigantyczny, nieokreślony blok. Nie widzisz pojedynczych kroków. Widzisz tylko górę. I twój mózg nie potrafi przetworzyć, gdzie zacząć. Więc zamiera. To się nazywa dysfunkcja wykonawcza.
Twoja kora przedczołowa, ta część mózgu odpowiedzialna za planowanie i organizację, nie działa prawidłowo. Nie dlatego, że jesteś głupi, ale dlatego, że chroniczny stres, trauma lub przeciążenie uszkodziły tę część twojego mózgu. Psychiatra Dan Siegel opisuje to jako odwracanie pokrywki. Twoja kora przedczołowa się wyłącza, gdy jesteś przeciążony, a bez niej nie możesz planować, nie możesz organizować, nie możesz zaczynać. Do tego dochodzi spirala wstydu. Nie zaczynasz. Deadline się zbliża. Wstyd rośnie, a wstyd to stres. Chroniczny, nękający stres. I stres wzmacnia zamrożenie. Bo im bardziej jesteś zestresowany, tym mniej twoja kora przedczołowa może pracować. Tym bardziej przejmuje kontrolę twój układ limbiczny, twój emocjonalny mózg, a on zna tylko niebezpieczeństwo, zagrożenie, przetrwanie, nie zaczynanie. Więc zostajesz sparaliżowany. Jest jeszcze inny powód. Myślenie wszystko albo nic. Myślenie czarno-białe. Albo zrobię to perfekcyjnie, albo w ogóle. Albo mam 3 godziny, albo w ogóle nie zaczynam. Albo robię to kompletnie, albo nie warto. To myślenie jest często następstwem doświadczeń z dzieciństwa. Jeśli twoi rodzice chwalili tylko perfekcję, jeśli małe kroki były ignorowane, jeśli liczył się tylko efekt końcowy, wtedy nauczyłeś się. Częściowe kroki są bezwartościowe. Tylko perfekcja się liczy. Dziś sabotujesz siebie tym myśleniem. Masz 20 minut. Za mało. Mógłbyś napisać 1 akapit. Za niekompletne. Mógłbyś zrobić mały krok. Nic nie da. I nie robisz nic. Chociaż 20 minut byłoby lepsze niż nic. Chociaż 1 akapit byłby początkiem. Chociaż mały krok mógłby cię wyciągnąć z zamrożenia. Ale twój perfekcjonizm na to nie pozwala. Jest jeszcze coś, co sprawia, że zaczynanie staje się niemożliwe. Strach przed byciem widzianym. Kiedy nie zaczynasz, jesteś niewidzialny. Nikt nie widzi twojej pracy, nikt nie może jej ocenić, nikt nie może cię skrytykować. Zostajesz w bezpieczeństwie niewidzialności, ale gdy tylko zaczniesz, stajesz się widoczny. Pokazujesz światu. To jestem ja. To potrafię. To jest moja praca. I to jest przerażające. Szczególnie jeśli jako dziecko nauczyłeś się, że bycie widzianym jest niebezpieczne. Jeśli byłeś krytykowany, gdy tylko coś pokazałeś. Jeśli twoje pomysły były wyśmiewane. Jeśli twoje próby nie były wystarczająco dobre. Wtedy nauczyłeś się, bycie widzianym oznacza ból, więc wolisz zostać ukryty. W prokrastynacji, w niezaczynaniu, w wiecznym jeszcze nie teraz. Ten strach jest często wzmacniany przez media społecznościowe. Widzisz, co inni osiągają, ich perfekcyjne rezultaty, ich pozornie bezwysiłkowe sukcesy i porównujesz swój niewidzialny początek z ich widocznym efektem końcowym. Oczywiście przegrywasz to porównanie, oczywiście czujesz się niewystarczający, ale czego nie widzisz, oni też zaczynali nieperfekcyjnie, oni też się bali, oni też musieli się przełamać i może wciąż muszą. Różnica jest tylko taka, że oni to mimo wszystko zrobili. I oto klucz. Zaczynanie nie oznacza, że musisz być od razu perfekcyjny. Oznacza tylko, że jesteś gotowy być widzianym nieperfekcyjnie, że pozwalasz sobie uczyć się, rosnąć, popełniać błędy, pokazywać się, nawet gdy jeszcze nie jesteś skończony. Bo nikt nigdy nie jest skończony. Każda osoba sukcesu, którą podziwiasz, wciąż jest w procesie. Wciąż się uczy. Wciąż jest nieperfekcyjna. Jedyna różnica – zaczęli. Mimo strachu, mimo niepewności, mimo niebezpieczeństwa bycia widzianym. Psycholog Tim Pychyl bada prokrastynację od dziesięcioleci. Jego centralne odkrycie – prokrastynacja nie jest problemem z zarządzaniem czasem. Jest problemem z regulacją emocji. Ludzie nie prokrastynują, bo źle planują. Prokrastynują, bo unikają negatywnych uczuć związanych z zadaniem, strachu, przeciążenia, wstydu, poczucia, że nie są wystarczająco dobrzy. I dlatego uciekają w rozproszenie, w inne zadania, we wszystko, co pozwala im nie czuć tego, co czuliby, gdyby zaczęli. Oto coś, co często jest pomijane. Niezaczynanie jest też formą kontroli. Kiedy nie zaczynasz, nie możesz ponieść porażki. Zachowujesz kontrolę nad iluzją, że mógłbyś, gdybyś tylko chciał. Ale gdy tylko zaczniesz, rezygnujesz z tej kontroli. Eksponujesz się, pokazujesz, co naprawdę potrafisz. I to jest przerażające. Bo co, jeśli to nie wystarczy? Co, jeśli poniesiesz porażkę? Co, jeśli wszyscy zobaczą, że nie jesteś wystarczająco dobry? Ten strach jest często następstwem emocjonalnego zaniedbania lub krytyki w dzieciństwie. Jeśli jako dziecko nauczyłeś się, że błędy prowadzą do odrzucenia, że porażka oznacza odebranie miłości, że jesteś wartościowy tylko wtedy, gdy osiągasz, wtedy zaczynanie jest egzystencjalne. Bo zaczynanie oznacza
mogę ponieść porażkę, a porażka oznacza jestem bezwartościowy, więc wolisz zostać w zamrożeniu, bo tam jesteś bezpieczny, przynajmniej krótkoterminowo. Terapeuta traumy Pete Walker nazywa to toksycznym wstydem. Jest to głębokie przekonanie, że jako osoba nie jesteś wystarczająco dobry. Nie, że zrobiłeś coś źle, ale że jesteś zły. I ten wstyd paraliżuje. Sprawia, że każde zadanie staje się zagrożeniem dla twojej wartości. Bo jeśli zaczniesz i poniesiesz porażkę, to potwierdza twój najgłębszy strach. Nie jesteś wystarczający. Co możesz zrobić? Oto kroki, które mogą pomóc. Po pierwsze, zrozum, że zamrożenie jest prawdziwe. To nie lenistwo, to nie słabość. Woli. To stan twojego układu nerwowego. A układy nerwowe można regulować. Ale najpierw musisz puścić wstyd. Musisz przestać siebie osądzać. Możesz sobie powiedzieć, mój układ nerwowy jest rozregulowany. Nie jestem leniwy, jestem przytłoczony. Po drugie, zmniejsz zadanie. Bardzo zmniejsz. Nie napisz całego maila, ale otwórz program pocztowy. Nie zrób cały projekt, ale otwórz plik. Nie napisz 10 stron, ale napisz jedno zdanie. Twój układ nerwowy potrzebuje malutkich, niezagrażających kroków. Kroków tak małych, że nie przytłaczają. I każdy mały krok mówi twojemu układowi nerwowemu: dam radę, jestem zdolny do działania, nie jestem bezradny. Po trzecie, puść perfekcję. To najtrudniejszy krok, ale decydujący. Powiedz sobie, wystarczająco dobre jest wystarczająco dobre. Nieperfekcyjny start jest lepszy niż żaden start. Przeciętny rezultat jest lepszy niż żaden rezultat. Twoja wartość nie zależy od tego, jak perfekcyjnie coś robisz. Możesz popełniać błędy, możesz się uczyć, możesz rosnąć. Perfekcja to iluzja i ona cię więzi. Po czwarte, ureguluj swój układ nerwowy, zanim zaczniesz. Jeśli jesteś w zamrożeniu, zmuszanie się nie pomoże. Potrzebujesz łagodnej aktywacji. Oddychaj głęboko, porusz ciałem, zrób kilka kroków, potrząśnij rękami. Przywróć energię do swojego systemu. Powiedz sobie, jestem tu, jestem bezpieczny. Mogę zrobić mały krok. I wtedy, tylko wtedy, zrób najmniejszy możliwy początek. Po piąte, poszukaj wsparcia. Jeśli zauważasz, że sam nie możesz się wydostać, że wstyd jest za duży, że od tygodni lub miesięcy odkładasz ważne rzeczy, wtedy profesjonalna pomoc może być cenna. Terapeuta specjalizujący się w prokrastynacji, ADHD lub traumie może pomóc ci zrozumieć wzorce. Nie musisz dawać sobie rady sam. Zaczynanie nie jest problemem. Strach jest problemem. Strach przed porażką. Strach przed byciem niewystarczająco dobrym. Strach przed byciem widzianym w swojej niedoskonałości. I dopóki ten strach jest, zaczynanie będzie czuć się zagrażająco. Ale oto prawda. Nie musisz być perfekcyjny, żeby zacząć. Musisz tylko być gotowy być nieperfekcyjny. Możesz zacząć źle. Możesz zrobić niezgrabny pierwszy krok. Możesz ponieść porażkę, nauczyć się zacząć od nowa. Bo zaczynanie nie jest efektem końcowym. Jest procesem. I proces może być chaotyczny. Może być powolny. Może być trudny. Ale jest jedyną drogą z zamrożenia. Nie przez perfekcję, ale przez ruch. Przez pozwolenie sobie być nieperfekcyjnym. Przez ryzyko bycia widzianym. Przez odwagę zrobienia kroku mimo strachu. Nie jesteś leniwy. Nie jesteś niezdolny. Jesteś w zamrożeniu. A zamrożenie można uleczyć. Nie z dnia na dzień, nie siłą woli, ale przez zrozumienie, przez współczucie, przez malutkie kroki, przez puszczenie perfekcji i przez wiedzę. Zaczynanie wystarczy. Ty wystarczasz. Nawet jeśli napiszesz tylko jedno zdanie, nawet jeśli tylko otworzysz plik, nawet jeśli zrobisz tylko pierwszy malutki krok. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zamrożeniu, prokrastynacji i regulacji układu nerwowego, zasubskrybuj Psyche wyjaśnia po więcej treści. Do tego czasu bądź dla siebie łagodny. Nie. Jesteś leniwy, jesteś przytłoczony i to jest coś zupełnie innego.